Yakusoku no Neverland albo The Promised Neverland. Ogólna ocena to 8,53 na ponad 1 000 000 osób. Wyemitowano 12 odcinków pierwszego sezonu i było emitowane od 10 stycznia 2019 do marca 29 2019, a producenci to Aniplex, Dentsu, Fuji TV, Shueisha, CA Cygames, Anime Fund. Natomiast drugi sezon został oceniony na 5,35. Użytkowników jest tu napisane ponad 400 000. Odcinków jest 11 i emitowano drugi sezon od 8 stycznia 2021 do marca 26. Producenci tutaj to tylko Aniplex oraz Shueisha. Czy anime jest warte obejrzenia? Co się stało pomiędzy dwoma sezonami, że pierwszy sezon został tak dobrze oceniony, natomiast drugi został już oceniany o wiele gorzej? Czy warto się wziąć w ogóle za to anime? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony Kariot i witam w kolejnych wrażeniach z anime. Tym razem w dzisiejszym filmie omówimy sobie oba sezony naraz i będzie to ciężki odcinek z tego względu, że sporo tego. Będzie mi ciężko jakkolwiek pominąć jakiekolwiek szczegóły. Ciężko mi będzie jakkolwiek nie powiedzieć żadnych spoilerów, więc od razu mówię, że mogą pojawić się spoilery, choć postaram się, by było ich jak najmniej. I chcę omówić obydwa sezony ze względu na to, że ostatnio obydwa obejrzałem i nie chce mi się rozdzielać tego filmu na dwa, więc może być trochę dłuższy niż pozostałe materiały, ale postaram się, żeby nie. The Promised Neverland jest to anime, które leżało sobie w mojej biblioteczce od treści Plan to Watch na MyAnimeList już od dłuższego czasu. Ale w końcu się za to wziąłem z tego względu, że mój kolega z pracy powiedział, że warto i faktycznie po obejrzeniu pierwszego sezonu naprawdę nie spodziewałem się takiej perełki, chociaż również mówił o tym, że drugi sezon jest natomiast o wiele gorszy i chyba nawet wspominał, że nie warto go oglądać, chociaż w mojej ocenie to, jak zostało to ocenione na MyAnimeList, jest nie do końca sprawiedliwe. Drugi sezon został oceniony, jak mówię, na 5,35, natomiast pierwsze aż 8,53, więc co tu się do cholery stało, że przepaść jest taka spora? No cóż, zacznijmy po kolei. Na początku powiedzmy sobie coś o pierwszym sezonie i jak mówiłem, mogą pojawić się spoilery, więc postaram się, żeby było ich minimum, ale muszę opowiedzieć mimo wszystko, co się działo na początku, żeby zrozumieć ogólnie o co tu chodzi. Mamy sobie trzech bohaterów, Reya, Normana i Emmę, trzech bliskich sobie przyjaciół, którzy żyją sobie na pewnej farmie, która nazywa się The Gracefield House. Jest to miejsce, gdzie jest pełno miłości, zabawy, przyjaciół i przede wszystkim jest ich mama, bądź też opiekunka, która nazywa się Izabela. I ogólnie w tymże życiu, w tymże domu ogólnie nie ma żadnych praktycznie problemów. Żyją sobie wesoło w swoim gronie, ogólnie jest tu rodzinna atmosfera, po prostu sielanka. Problem pojawia się natomiast w pewnym dniu, kiedy jedno z tych dzieci, a dokładniej Connie, zostaje odesłane z tego względu, że ponoć znalazła się dla niej zastępcza rodzina i tutaj już zaczyna się robić dziwnie, z tego względu, że Connie poszła z mamą do bramy, która jest jedynym wyjściem z tej farmy, a sama farma jest oddzielona murem. I Norman i Emma zauważyli, że... dokładnie Emma zauważyła, że Connie zostawiła swojego króliczka, więc go wzięła i pobiegła z Normanem do bramy, żeby oddać króliczka Connie. No i tutaj zaczynają się nieprzyjemności, z tego względu, że się okazało, że Connie została zabita. Z tym, że kwestia tego, że okazało się, że to wszystko, całe ich życie, farma i tak dalej, okazało się jednym wielkim kłamstwem. O co tu więc chodzi? Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze. No więc kwestia tego, że tak naprawdę można powiedzieć, że The Gracefield House jest jedną wielką ubojem? Dojrzewają, starają się być mądrzejsze i tak dalej, z tego względu opiekują się nimi jak najlepiej, żeby mieli jak najlepsze życie, tylko po to, żeby na końcu, maksymalnie do 12 roku życia, zostali pożarci przez demony. Więc
Ich życie to jedna wielka bajka, jedno wielkie kłamstwo, koszmar i tak dalej. Są wychowywani tylko po to, żeby na końcu zostać pożarci przez krwiożerce. No może nie krwiożercze, bo to jednak istoty myślące, ale no jednak jakby nie patrzeć, no wpierdalają dzieci, więc i to nie jest normalne. I tutaj tak naprawdę zaczyna się cała historia. Nasi bohaterowie Ray, Norman i Emma, bo później powiedzieli Rayowi o tym wszystkim, postanowili, że chcą stąd uciec. Chcą zabrać wszystkie dzieci i uciec z farmy z The Gracefield House, żeby nikt więcej nie ucierpiał. No ale oczywiście okazało się, że to nie jest takie łatwe, więc zaczęli rozmyślać i cały plan, cała misja ich, aby stąd uciec, zajęła trochę czasu, kilka miesięcy. Więc przygotowania, realizacja i tak dalej, choć oczywiście po drodze zdarzały się, no, komplikacje. No ale skoro mamy drugi sezon, to wniosek, myślę, jest prosty. Naszym bohaterom udało się uciec. Z tym, że okazało się, że za murami, za farmą też nie jest łatwo, z tego względu, że no cóż, są tam też dzikie demony, niemyślące, które po prostu no, zabijają wszystko, co się rusza, tak? I wówczas też się okazuje, że są też demony, które próbują po prostu żyć własnym życiem, mając rodziny, mając dzieci, próbując je ochronić i tak dalej, i tak dalej. Więc pierwszy sezon jak się skupiał na tym, że dowiedzieli się prawdy i próbowali uciec, drugi sezon natomiast jest o tym, jak próbują wydostać się ogólnie z tego świata, z tego względu, że okazało się, że jest świat tylko gdzie mieszkają ludzie i próbują się do niego udać. Niestety to również nie jest takie łatwe, a sama Emma postanowiła, że chce zmienić świat demonów, kompletnie pozbywając się szlachty, czyli zrobili taką rewolucję francuską, czyli plebs kontra władza, coś takiego. Całość anime, oba sezony mi się niezmiernie podobały. Nie rozumiem, dlaczego ocena drugiego sezonu jest aż tak niska. Co prawda mi również się bardziej podobał pierwszy ze względu na to, że więcej było emocji, zwrotów akcji i tak dalej, ale drugi sezon też również przyjemnie się oglądało, chociaż wydaje mi się, że trochę tam akcja za szybko się potoczyła, chociaż w pewnym momencie jest odstęp czasowy o prawie rok, ale mimo wszystko wydaje mi się, że ocena 5,35 jest troszeczkę za niska i za bardzo krytyczna, ale wiadomo, to tylko moje zdanie. Oba sezony są naprawdę przyjemne, fajnie się ogląda, całość historii jest ciekawa i wydaje się, jakby miało być zakończone, chociaż z tego co widziałem gdzieś tam w mandze dalej historia jest kontynuowana, choć nie do końca wiem jak, więc jeśli miałby się pojawić trzeci sezon, to nie do końca wiem, o czym miałby być. Ale no cóż, zobaczymy, czas pokaże. Przejdźmy do małego podsumowania właściwie. A więc tak, kreska jest naprawdę przyjemna, fajnie się ogląda, fajnie się na to patrzy, chociaż momentami miałem naprawdę zdziwienie na twarzy, bo momentami to wyglądało troszeczkę dziwnie i niektóre dzieci również wyglądały no dość specyficznie i za każdym razem jak je widziałem, to nie mogłem ze śmiechu mimo wszystko. Jeśli chodzi o muzykę, to muzyka jakoś nieszczególnie wpadła mi w ucho, po prostu jest, istnieje, więc jakoś soundtrack mi nie wpadł kompletnie w ucho. Na pochwałę natomiast zasługuje intro. Muzyka z intra z pierwszego sezonu, która akurat naprawdę mi się podobała i miło jej się słuchało, więc intro z pierwszego sezonu jak najbardziej było w porządku. Resztę soundtracku, muzyki, melodii i tak dalej po prostu jest. Jeśli chodzi o fabułę, to dla mnie fabuła to jest perełka. Jeśli chodzi o pierwszy sezon całościowo, naprawdę przyjemnie się oglądało, historia jest ciekawa, są ciekawe zwroty akcji, a w drugim sezonie, no cóż, jest trochę gorzej, ale mimo wszystko mi się to podobało i przyjemnie się oglądało całość historii, całość zmagań Raya, Normana oraz Emmy, więc serdecznie naprawdę polecam całość anime. Oba sezony naprawdę warto obejrzeć, wyrobić sobie też opinię, czy naprawdę drugi sezon zasługuje aż na 5,35, czy jednak troszeczkę więcej. No, sami musicie ocenić i też warto jeśli chcecie oczywiście, napiszcie w komentarzu, co wy sądzicie o tym anime. A więc, Yakusoku no Neverland czy The Promised Neverland to naprawdę kawał fajnego anime. Naprawdę przyjemnie się oglądało całość, oba sezony. Historia jest ciekawa, bohaterowie również. Generalnie zwroty akcji naprawdę czasami mnie wgniotły w fotel. I ogólnie naprawdę nie rozumiem do końca, dlaczego jest tak słabo oceniane na My Anime List drugi sezon.
jest gorszy, ale nie aż tak. Jest przyjemny, jest naprawdę ciekawie poprowadzony, choć no historia mogłaby być trochę bardziej rozszerzona, czy też troszeczkę więcej odcinków, żeby ta historia nie szła tak szybko, bo pewne wydarzenia po prostu przydałoby im się trochę bardziej rozwinąć, albo po prostu dostać więcej czasu ekranowego, pewne wątki. Ale naprawdę nie zgadzam się z 5,35, ja dałem 8. Także całe anime, oba sezony są naprawdę fajne, polecam obejrzeć, samemu wyrobić sobie opinię i być może czekać na ten trzeci sezon, chociaż wątpię, żeby miał powstać, bo naprawdę nie wiem, co miałoby się tam pojawić. Ale to tyle, dziękuję za wysłuchanie, do zobaczenia i życzę miłego oglądania.